Siemano, ja jestem Banach i dzisiaj wam powiem o tym, że chyba każdy lubi sobie czasem pograć w gry, żeby zabić nudę, czy to na PC-cie, czy to na konsoli, czy chociażby na telefonie. Dlatego dzisiaj mam dla was bardzo fajne zestawienie, w którym pokażę wam naprawdę kilka bardzo fajnych gier na nudę, które możemy ściągnąć sobie na swój telefon. A jest w co grać, bo pokażę wam m.in. niesamowicie szalone wyścigi, jedną bardzo wciągającą grę w klimacie retro, czy mobilny odpowiednik Guitar Hero. Oczywiście to nie wszystko, bo jest tego naprawdę dużo więcej, a to wszystko znajdziemy w dzisiejszym odcinku. Ja jeszcze was zaproszę na mojego Instagrama, gdzie wrzucam bardzo dużo ciekawych fotek streetartowych. Mam nadzieję, że przypadnie wam on do gustu. Jeżeli tak, no to super, zostawcie obserwację. A teraz bez dalszego przedłużania lecimy z tym. Intro. Zestawienie zaczniemy od czegoś dla fanów post-apo, czyli od Fallout Shelter. W grze wcielamy się w rolę zarządcy krypty, który ustala kto co, gdzie i z kim ma robić. Do naszych obowiązków należy m.in. wysyłanie mieszkańców schronu na powierzchnię, by zgarnęli trochę monet i innych przydatnych itemków. Rozgrywka jest bardzo przyjemna i jak ma to w sobie ten typ gier, jest również bardzo wciągająca. Sam przygotowując ten materiał przesiedziałem dobre godziny na graniu w tę grę. Grafika natomiast, mimo że jest bardzo prosta, to w tej prostocie można znaleźć coś naprawdę przyjemnego dla oka. Jeśli lubicie Fallouta, to klimat tej gry na pewno przypadnie wam do gustu i spędzicie w niej naprawdę długie godziny. Kolejną grą, którą moim zdaniem warto pobrać na swój telefon, to gra, która nazywa się Jet Car Stunts 2. Jest to nietypowa gra wyścigowa, która mi dość mocno przypomina Trackmanię, ponieważ i tutaj nie ścigamy się na zwykłych torach, a w zamian trasy są zbudowane z zawieszonych w powietrzu zwariowanych struktur, zaprojektowane tak, aby samo dojechanie do mety stanowiło olbrzymie wyzwanie. Twórcy oddają do naszej dyspozycji 7 aut, oczywiście niepodobnych do żadnego prawdziwego samochodu i uwaga, aż 120 różnych torów, na których możemy zagrać na 3 poziomach trudności. Do sterowania wykorzystujemy nie tylko ekran dotykowy, ale również akcelerometr. Mało wam gier wyścigowych, ale szukacie czegoś bardziej w klimacie retro? Jeżeli tak, to mam dla was idealną grę, czyli Horizon Chase. Jest to mobilna gra wyścigowa inspirowana 16-bitowymi tytułami, które oferowały jedynie dwuwymiarową grafikę, ale za pomocą sprytnych sztuczek tworzyły wrażenie trójwymiaru. Gracz ma do wyboru kilka aut o różnych parametrach technicznych, którymi będzie mu dane ścigać się po różnorodnych trasach, np. na pustyni, obrzeżach miasta czy autostradach biegnących przez zielone łąki. Model jazdy jest zręcznościowy, a oprawa dźwiękowa idealnie wpasowuje się w klimat 16-bitowych konsol. Teraz gra dla osób, które lubią wyzwania logiczne, a znajdziemy to w grze pod tytułem 2048. Jest to dobrze znana i bardzo wciągająca gra logiczna, opierająca się o łamigłówki liczbowe. Naszym zadaniem jest łączenie ze sobą liczb, ale nie jest to takie proste, ponieważ możemy łączyć ze sobą tylko te same liczby, tworząc ich wielokrotność. To wszystko powoduje, że musimy uruchomić szare komórki, trochę pomyśleć i poprzewidywać ruchy, tak by nie zapędzić się w tak zwany kozi róg. Gra idealnie nadaje się na czekanie w długich kolejkach do lekarza, czy w jakimkolwiek innym miejscu, gdzie po prostu musimy dużo czekać. Oczywiście fajnie też jest rozwiązać parę łamigłówek z samego rana, wtedy nasz mózg będzie naprawdę pobudzony i dostaniemy takiego jakby logicznego kopa na cały dzień. Teraz przyszła pora na grę, która była swego czasu jedną z najpopularniejszych gier mobilnych dostępnych na rynku. A ja sam za czasów szkolnych zagrywałem się w nią na szkolnych korytarzach. A mówię tutaj o starym, dobrym, poczciwym Angry Birds Classic. Tego tytułu chyba nie trzeba przedstawiać nikomu, bo został on pobrany, uwaga, ponad 100 milionów razy. Jest to druga odsłona serii gier zręcznościowych. Polega ona na wystrzeliwaniu różnych rodzajów ptaków w kierunku budowli wznoszonych przez zielone świnie. Naszym głównym celem jest rozbicie tych konstrukcji w taki sposób, by unicestwić wszystkie kryjące się w nich zielone świnie. Gra posiada ogromną liczbę bardzo wciągających poziomów, przez co na pewno szybko się nam ona nie znudzi. No dobra, teraz koniec z burzeniem, a przyszła pora na budowanie, a zrobimy to w grze, która nazywa się Crashlands. Jest to gra, w której wcielamy się w bohatera lądującego na niebezpiecznej planecie. Jego zadaniem jest zbudowanie bazy i pokonanie wrogów. Walka jest prosta i przyjemna, idealna na kibelkowe posiedzenia, a humor, jaki występuje w grze, jest lekko szyderczy, przez co naprawdę przyjemnie się go słucha. Warto dodać, że gra oferuje również edytor poziomów, dzięki któremu nawet jak ukończymy główną nitkę fabularną, to będziemy mieć co robić. Teraz pora na coś, czego nie trzeba nikomu przedstawiać, a mianowicie Candy Crush Saga. Jest to wprost legendarna gra na nasze telefony. Gra w swoim założeniu jest bardzo prosta, ale przyciąga niczym lep na muchy. Naszym zadaniem jest dopasowanie poszczególnych elementów na planszy, a wszystko to otoczone jest przez doskonałe animacje i przyjemne dla ucha udźwiękowienie. To z jednej strony idealna gierka na krótkie kibelkowe sesje, ale też nie ukrywajmy, będziemy do niej wracać zawsze, jak tylko nam się lekko zacznie nudzić. Przynajmniej ja tak mam.
A teraz szybko przejdźmy do kolejnej gry, jaką jest Kingdom New Lands. W grze wcielamy się w rolę monarchy, który odkrywa nowe ziemie dla swojego królestwa i buduje na nich osady od podstaw. Naszym zadaniem jest pozornie nudna czynność, jaka jest zbieranie i wydawanie złotych monet. Tak właśnie myślałem na początku, ale oj jak ja się pomyliłem. Gra wciągnęła mnie na długie godziny, zwłaszcza, że to ja musiałem dokładnie decydować, na co wydawać monety, jakie budynki budować, a co sobie odpuścić. Po prostu strategia w czystej postaci. No i powoli zbliżamy się do końca tego zestawienia, dlatego bez zbędnego gadania przejdźmy do kolejnej gry, jaką jest Rally Race 3. Jest to trzecia odsłona jednej z najpopularniejszych mobilnych serii wyścigowych. Gracz ma możliwość wzięcia udziału w ogromnej ilości wyścigowych wyzwań, bo jest ich aż ponad 2000, w których m.in. można rozegrać klasyczne wyścigi, próby czasowe, rywalizacja 1 na 1 czy wyścigu typu drag. Nie zabraknie też nam tutaj kilku innych ciekawych trybów, takich jak Elimination, Autocross, Speed Record, Speed Snap oraz Hunter. W grze znajdziemy 12 autentycznych torów wyścigowych oraz blisko 100 licencjonowanych aut. No i na sam koniec coś muzycznego, coś bardzo fajnego, coś mega wciągającego, a mam tu na myśli grę pod tytułem Demo. Jest to gra na kształt wszystkim świetnie znanego Guitar Hero, w którym musimy stukać przyciski na ekranie w rytm muzyki. Tutaj jednak dla odmiany znajdziemy proste, ale bardzo harmonijne, wyciszające i kojące nerwy brzmienia. Klimat tworzony przez tę produkcję jest niepowtarzalny, nie znajdziemy go nigdzie indziej. Tytuł pozwala na odblokowanie większej liczby piosenek za drobną opłatą, jednak liczba, jaką dostajemy w darmowej wersji, jest całkiem zadowalająca. No i to tyle gier w dzisiejszym zestawieniu. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę, komentarz, subskrypcję i tak dalej. A ja teraz zapraszam Was na inne odcinki na moim kanale, na mojego Instagrama, no i wszędzie, gdzie się da. Oczywiście linki do wszystkiego macie w opisie. Do zobaczenia i pa pa! Co tu brzmi znów za kilka stów, by nasycić wewnętrzny głód.